Witam serdecznie na specjalnym odcinku. Wydaje mi się, że to określenie będzie najpoprawniejsze, gdyż dzisiaj nie pogramy sobie w żadną grę. Ale zacznijmy po kolei. Na chwilę przed urlopem, jak przestałem tak za więcej filmów wrzucać, jednak ostatecznie odpoczynek od nagrywania trochę wygrał. Biliście ponad 200 już subskrypcji. Najwięcej to War Thunder, wydaje mi się, że dał, jak tak patrzyłem na statystyki, nowych subskrybentów, ale bardzo mi miło, mimo wszystko, bo oczywiście doceniam i miło mi. Ta liczba rośnie. Stąd też pierwsze ogłoszenie takie jest, że stworzyłem kanał, tak chyba, nie, społeczność, tak, społeczność to się nazywa na Discordzie. Oczywiście link będzie wrzucony do opisu filmu, a następnie pod każdym filmem myślę, że jakąś tam planszę zrobić, że na starcie po przywitaniu, najprawdopodobniej po przywitaniu wrzucać planszę na parę sekund z informacją o takich rzeczach jak właśnie Discord, TikTok, czy nie wiem, odniesienie nawet do shortów, jeśli da się link wyciągnąć, i oczywiście w opisie wrzucać linki jak najbardziej. Na Discorda zapraszam. Parę osób już jest, bo nieoficjalnie parę osób pytało właśnie odnośnie War Thundera o pogranie, więc jak najbardziej zapraszam. Oczywiście mało osób jest, mało rozmów, ale jak najbardziej zapraszam. Możemy umawiać się na grę, czy to z War Thundera, czy możemy pomyśleć o innej grze, oczywiście pogadać na dowolny temat. Prośba tylko o unikanie polityki i religii, bo to można się pozabijać, a bądźmy szczerzy, nie taki cel jest. Oczywiście, jeśli kogoś znamy, no to w jakiś tam sposób rozmowa może być, ale wolałbym, żeby było to jak najmniej i jak najbardziej kulturalnie, no bo jednak w naszym kraju te tematy potrafią powodować wiele sporów. Ale poza tym, w szczególności o jakichś grach, tak dalej, rozmowy, może jakieś polecajki możecie podsyłać, czy to mi, czy to innym wtedy osobom, jakichś tytułów, jak najbardziej śmiało. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część komunikatów. Tak jak mówię, linki dam oczywiście w opisie filmu. A teraz przejdźmy do drugiej części. A mianowicie jakiś czas temu zacząłem bawić się w tworzenie gry. Gra ta ma być, to jest gatunek 4X. Więc może najpierw uruchommy i przelećmy. Też przy okazji wyjdzie, czy muzykę, którą użyłem, YouTube będzie blokować, czy nie. Roboczo nazwa to Interstellar War Games, czyli międzygwiezdne wojenne gry, jakoś tak poprawnie tłumaczyć. Bo głównie chodziło o wojenne gry. Gry wojenne, bo no, gra wojenna jest to określeniem też przecież nie tylko do gier komputerowych, ale też i do gier takich jak strategia, no może też planszówki, ale bardziej to było z myśl o tym, że jak się generałowie czy dowódcy szkolą, no to w pewnym sensie większym lub mniejszym w gry wojenne grają. Czy to na właśnie planszach, czy na różnych ćwiczeniach wojskowych. Więc o to chodzi. Oczywiście to jest powiązane z takim wstępnym pomysłem na fabułę. Oczywiście fabuła nie będzie grała pierwszych skrzypców, będzie tylko dodatkiem, no bo tu głównie będzie chodziło o rozgrywkę. Więc utworzony jest oczywiście strona tytułowa na tą chwilę. I po przejściu dalej, po kliknięciu myszką mamy menu. Na razie jest to wstępnie zrobione, widać, że poprzesuwane jest, nie jest dobrze ustawione. To będę poprawiać
później. Na razie to tak zrobiłem, żeby było. Ustawienia gry, no coś tam jest. Aha, zapomniałem, tutaj nie mam powrotu. Na razie tutaj nic nie działa, ale to musimy powrócić. Bo tutaj, tak jak mówię, powrotu nie było. Wczytaj grę, nic na razie nie ma. Wyjść z gry, no to wychodzi nam z gry, więc działa. Co do tekstów przejdziemy dalej, ale możemy przejść oczywiście w nową grę. Z założenia na razie 6 frakcji. Nie wiem, czy czasem ta władza, oczywiście angielskie nazwy są w kodzie, tutaj jest powiedzmy tłumaczenie, czy to poprawna nazwa i tak dalej, nie wiem jeszcze, pewnie będzie się to zmieniać jeszcze, w szczególności chodzi o tą frakcję, bo reszta to jest poprawnie przetłumaczona. I też takie wstępne pomysły były, że na przykład armia ma bonus do statku, do walki, korporacja tam, nie wiem, do wydobycia, produkcji i tak dalej. Więc jakieś tam wstępne pomysły są, ale mechanik jeszcze nie ma w grze oczywiście, więc to jest tylko tak na razie wstępnie. Oczywiście też awatar standardowo po wejściu w tworzenie gry jest taki, powiedzmy, sample wrzucony, który nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście powybierając odpowiednio zmieniają nam się możliwości. Oczywiście awatary są powtarzające się, ale nie wszystkie we wszystkich frakcjach. Oczywiście możemy też zmienić awatar, co później jak pokażę w pliku, bo na razie nigdzie to nie będzie później wystaw. Wyświetlane będzie oczywiście to zapisane w pliku i dalej, no jak to się nazywa, przekazane gdzieś potem wyświetlane w dalszej części. Wybieramy też ile sektorów nasz świat ma, ilu ma się składać. Sektory no to jest po prostu do 8, tak, do 8 gwiazd, od 3 do 8 gwiazd w danym no właśnie sektorze. Na razie połączeń z innymi sektorami nie ma, możemy tylko wejść na pierwszy sektor utworzony, wszystko jest generowane losowo. To do tego kodu oczywiście też przejdziemy. Ciekawostka, udało się zrobić coś takiego, że jeśli wpiszemy nie liczbową wartość i klikniemy gdzieś indziej, bo musimy stracić skupienie na tym elemencie, to usuwa nam tekst. Powinno w ogóle też tak całkowicie usuwa nam tekst. Jest to zrobione regexpem, oczywiście później też to wskażę. No i oczywiście to taki trochę devlog z tego dzisiaj robimy. I tak. No i możemy wybrać dowolną liczbę, tam nie ma ograniczeń, oczywiście plik będzie duży, ale załóżmy, żeby potem łatwiej było plik przeglądać, który utworzy się, to weźmy na przykład 5 sektorów. Po kliknięciu stwórz świat, tworzy nam świat i oczywiście odpala. No tu jest testowo jakieś przyciski, które będą służyć tutaj jako taki panel boczny menu, na razie go nie tworzyłem. Mamy gwiazdy, prawdopodobnie tu jest kilka typów gwiazd, tylko że nie mam sprite'ów do każdego typu gwiazdy, więc dość dużo ma powtarzalny wygląd tych gwiazd, więc tutaj tak to wygląda. Możemy przejść do danej gwiazdy, no i widzimy planety w danym układzie słonecznym. I na razie tylko możemy zobaczyć powierzchnię. Oczywiście gazowe giganty. Jak podjedziemy, no to podpowiada nam angielskie teksty, więc tu będę musiał pomyśleć o zmianie, bo to też będzie wymagało zmiany w kodach, żeby to jednak było bardziej sensowne, tylko znowu będzie to związane z tym, że skrypty muszą dobrze działać wtedy, bo na podstawie tego jest pobierana właśnie wygląd powierzchni. Tłumaczenia tutaj jeszcze nie wrzucałem, bo one będą w pliku osobnym. Na razie tylko do menu są wrzucone, nawet nie wszystkiego, bo jak było widać wcześniej, to nie wszędzie to tłumaczenie się ustawia. Tam było return na przykład,
O, tutaj, tak jak tutaj. Oczywiście na pozostałych, no tu będzie lista budynków, coś tam, żeby tworzyć, to jest na razie niewypełnione, bo to będzie związane z mechanikami, jeszcze mechanik gry nie tworzyłem. Informacje, no to będzie jakaś informacja o planecie, typu jakiś tekst związany z tym typem planety, bo taki przynajmniej jest zamysł, do tego na przykład kto kontroluje daną planetę, i tak, no. Oczywiście możemy wrócić i możemy też i wyłączyć. Na razie, jeśli chodzi o grę, no tutaj te przyciski nie są podpięte, jedynie exit jest podpięte pod wyłączenie. I co? Sama gra, no to mamy w sumie 3 główne sceny. Ta była testowo, ostatecznie z 3D nie będę korzystać, więc to jest takie tylko testowo. Menu panel też był testowo utworzony, też nigdzie nie jest korzystany. Na razie można powiedzieć, że takie śmieci zostały w kodzie jeszcze, ale na tym etapie takich rzeczy może być dużo. Oczywiście tutaj struktura od razu plików jest stworzona, żeby to miało sens. Fonty użyte, muzyka użyta, oczywiście. Są pakiety, które ściągnąłem do użycia. Oczywiście wszystko będzie w opisie, jakich asetów, jakich muzyk, jakich fontów użyłem oraz twórców podam, żeby nie... z czystej kultury wymaga to. Dlatego też pliki Credit powstały, żeby potem wiedzieć, skąd to brałem. Obiekty, no to są wszystkie zdjęcia, czy właśnie tutaj characters, czyli mamy awatary wszystkie, które są i tak, i w każdym z nich, nie w każdym z nich, tylko jest dodatkowy XML, który zawiera informację, ile awatarów jest w danym pliku. To pozwala potem w skryptach to działać. Oczywiście do skryptów jakoś tak też przejdziemy. Może nie wszystko przejrzymy, oczywiście nie będę wszystkiego komentować, ale takie postaram się ważniejsze rzeczy pokazać. Import, no to są zaimportowane, w sensie to co ściągnąłem i po prostu z tego kopiuję do innych plików. Background, no to tylko tutaj mamy jeden na każdym wyglądzie, tutaj mamy ten sam, więc tutaj nie ma znaczenia. Sceny, no to sceny wiadomo. Planety, oczywiście rodzaje planet, rodzaje gwiazd. Tak, bo mamy dla kuli, dla globu, osobno sprite'y i osobno dla terenu surface. No i skrypty też są już porzucane odpowiednio do różnych folderów głównych, czyli dla menu i dla sektora osobno, żeby to się nie mieszało, bo tych skryptów trochę dużo się zrobiło. Mamy też globalny, za chwilę do tego przejdziemy, i tekst, no to tu będzie tłumaczenie dla różnych języki i ono będzie zaczytywane odpowiednio. Na razie jest tylko tak wstępnie tylko na język polski, tylko dla menu i welcome. Dla tych 2 scen jest to ustawione. I dla menu też nie wszystko jeszcze jest ustawione, bo parę rzeczy doszło po tym, jak już tak wstępnie dodałem to rozwiązanie. Dobra, no to możemy tak, no na menu tutaj dużo nie mamy w scenie, czyli po prostu mamy tytuł i po prostu po kliknięciu przechodzi nam dalej. W menu oczywiście mamy tego więcej, czyli mamy oczywiście główne menu z opcjami, wstępnie opcje, które jeszcze nic tutaj nie robią, nie działają, tak tylko wstępnie zostało to utworzone. I segment właśnie z nową grą, żeby tutaj móc wybierać. Oczywiście nieważne co tu będę mieć pokazane na ekranie, w kodzie jest to wszystko ustawione, żeby ustawiało odpowiednio przy włączeniu. Tak, i ostatnia rzecz to jest sektor. Tutaj jest
maksymalna liczba gwiazd od razu zaczytana, bo chciałem dynamicznie to robić. Niestety problem był z sczytywaniem kliknięć na dany obiekt. Po prostu miał problemy, że wykrywał kliknięcie na 2 albo 3 gwiazdy czasami nawet. Miał problemy z określeniem skrypt, w którą gwiazdę dokładnie klikamy. Stąd zrezygnowałem z dynamicznie tworzonych tych gwiazd, a po prostu mamy stałą ilość, czyli 8 gwiazd, które może być, i one są po prostu przy tworzeniu, przy otwieraniu sektora są odpowiednio ustawiane i odpowiednio sprite'y mają otrzymywane. I tak samo po kliknięciu w gwiazdę ukrywa nam gwiazdy, a przechodzi nam właśnie do widoku planety na tej samej scenie. I tu tak samo mamy maksymalną liczbę planet, odpowiednio ukrywane te, które nie są Wam potrzebne, a pokazywane tylko te, które faktycznie znajdują się w danej gwieździe. I oczywiście sprite'y i gwiazdy i planet oczywiście są dostosowywane. Standardowo mamy chyba tak, planety karbowatej ustawione, ale oczywiście to się zmienia przez skrypt. I oczywiście mamy ostatnią rzecz, czyli tab container, gdzie mamy na razie 3 opcje. Czy będzie więcej, czy jak to będzie rozwiązywane, to trudno mi powiedzieć. Oczywiście to w trakcie tworzenia już rozgrywki, czyli kolejnego etapu zabawy. W tworzeniu gry będzie to pewnie rozwijane, zmieniane, bo na razie jest to forma uboga. I oczywiście menu bar, czyli po kliknięciu escape wyświetla nam się na mniej więcej środku ekranu właśnie menu i możliwość wyłączenia gry, czy tam przyszłości, powrót do gry, zapisania gry, tam chyba jest czytanie gry, tak, bo tutaj możemy przybliżyć, mamy czytanie, opcje, czy powrót do menu, czyli wyjście z rozgrywki, ale nie z samej gry jeszcze. Co ja tu coś tutaj zmieniałem? A nie, bo tutaj, dobra, tu nic większego nie zmieniałem, więc można zapisać. Skrypty pisane są w... A, to jest ten tworzony. Są pisane w C#. Jeden z ważniejszych plików to jest na pewno skrypt związany z globalnymi zmiennymi, czyli gdzie plik, czyli to będzie ostatecznie zaczytywane i zmieniane przez ustawienia i plik z ustawieniami. Oczywiście na razie go nie utworzyłem, no bo funkcjonalności nie dodałem. Na razie standardowa rozdzielczość jest wpisana, ale to będzie właśnie zmieniane przez ustawienia, a przynajmniej takie założenie jest, żeby móc to zmieniać. Wybrany w danej chwili sektor, no tutaj z myślą o tym, że jak będziemy przechodzić do walki czy coś, no to żeby wiedzieć, do którego po walce, po innej scenie wrócić sektora, który wygenerować. No, ścieżka z grom, na razie jest to w głównym katalogu, w przyszłości raczej to będzie ścieżka typu user updata. Finalnie powinno tam trafiać takie rzeczy tymczasowe. Ustawienia wtedy tak samo będą trafiać. Ścieżka do pliku z liczbą awatarów, czyli to jest characters i charakter ten XML. Jest on dosyć prosty, czyli po prostu mamy dla każdej frakcji wpisane na sztywno liczba, oczywiście w końcu na sztywno musi być, bo to XML. Tak. Z ciekawszych rzeczy, poza właśnie globalnymi rzeczami, czyli tam wybrany numer, wybrana frakcja, to tam już takie szczegóły. Teraz tak, nowa gra. Nie nowa gra, tylko start game. Tu po kliknięciu właśnie rozpoczęcia gry mamy skrypt, który generuje nam świat. Jest on trochę długi, a nawet nie, nawet 500 linijek nie ma, to więc nie jest takie długie.
W każdym razie jest to na podstawie wybranej ilości, wpisanej ilości. Dobra, gdzieś tutaj było. O, nie, Planet i Stars to nie to. Gdzieś tu powinno to być. To jest losowana, to będzie wcześniej. A, tak. Liczba światów, czyli właśnie liczba sektorów. Jest to właśnie to, co wpiszemy właśnie w naszym obiekcie na stronie, na scenie. Oczywiście tworzenie jest związane z planetami. Tutaj dla siebie w komentarzu dałem, żeby wiedzieć co i jak. Bo to też te informacje pewnie będą wrzucone właśnie w ten pasek info. Informacje i tak. I oczywiście są jest generowane ile planet dla każdego typu gwiazdy, inna liczba, inne prawdopodobieństwo wystąpienia danego typu gwiazdy. Tak, i bo tutaj losujemy wartość i na podstawie niej stwierdzamy, jaką gwiazdę ustawiamy, i potem losujemy, ile planet ma mieć zgodnie z założeniami, i nam tworzy takiego właśnie XML-a, gdzie mamy właśnie po kolei gwiazdy, mamy po kolei sektory, gwiazdy, informacje, ile w ogóle sektorów jest. I na końcu są informacje o graczu. Na razie jest to tylko informacja o tym, jaka to jest klasa, nie klasa, tylko frakcja i jaki awatar wybraliśmy, numerek. Docelowo będą tutaj wszystkie informacje o graczu, będą informacje o komputerze, przeciwniku komputerowym. Na pewno będzie dodany tryb gorących krzeseł. Gra lanowska, czy jakieś dalsze gry, no to oczywiście tu będzie trzeba wymyśleć. W sensie dalsze, w sensie sieciowa rozgrywka, no to trzeba będzie tutaj wymyśleć. Na pewno chcę wrzucić taką grę po prostu, że walczymy. No, dyplomacji nie będzie. Są po prostu założenia, wszyscy na mapie świata będą wrogami siebie i tylko dominacja, tylko tak można wygrać. Więc rozgrywka może być bardzo długa. Co jeszcze? No i pomysł był, żeby też w późniejszym etapie wrzucić na pewno tryb kariery, czyli zaczynamy właśnie w szeregach jakiejś tej frakcji z rangą na przykład od 1 do 10 i musimy wygrywać rozgrywki, żeby iść do góry, ale to na razie taki wstępny pomysł, więc jak coś dawajcie znać, co o tym myślicie. Pewnie za szybko dzisiaj gadam, mam takie dziwne wrażenie. Bo tak, pliki z tłumaczeniem, no to po prostu no, jak to się nazywało, scena i dane elementy. Czyli scena welcome i potem jest element title, element click i do niego przypisujemy wartości, potem dla menu podobnie i dla każdej sceny będzie, żeby móc to konfigurować tłumaczenia przez plik, a nie żeby to było zakodowane zahardkodowane właśnie w kodach, bo to będzie potem trudne, jeśli byśmy mieli coś modyfikować. Jeszcze możemy sektor, tak. Sam sektor, no to oczywiście jest tworzony, oczywiście, tak jak wspominałem, ukrywanie odpowiednio elementów. Na szczęście, że to jest zbudowane na drzewie, to wystarczy ten element rodzica ukryć, nie trzeba dzieci ukrywać, no bo jak rodzic jest ukryty, to dzieci też są ukryte, więc o wiele prościej jest ten sposób zarządzać tym. No i oczywiście proces, który
załaduje sektor. Pobieramy właśnie z globalnego ścieżkę. Powinna być też wybrany sektor. Może tutaj nie dodałem tego? Chyba albo powinno być. O, tutaj jest liczba gwiazd pobierana. Bo to jest sektor in, no to tu będzie po prostu load sektor. Tak, tutaj mamy pobranie, który sektor ma być odpalony. No tutaj tak przekazujemy tą wartość, bo to jest pozostałość po wcześniejszych rozwiązaniu, ale według mnie nie jest najgorsze, więc tą wartość po prostu przekazujemy. No i odpowiednio odczytujemy, ile ma gwiazd być, zaczytujemy każdej z nich koordynaty, ustawiamy tekstury, ustawiamy, gdzieś tutaj było, koordynaty, tekstury i potem odpowiednio tekstury, skalę, bo te zdjęcia są większe, no to więc skalę musimy ustawić. No i ustawiamy pozycję danej gwiazdy, żeby było. Gwiazdy mają tam jakiś margines dałem, czyli teraz nie pamiętam, ale powiedzmy od 10 do 90 może mieć zmiennoprzecinkowej wartości, czy floatem. I na podstawie tego po prostu z pliku pobieramy tą wartość i mnożymy razy aktualną rozdzielczość ekranu, żeby to odpowiednio ustawiać. Odległości po prostu zawsze są takie same ustawione, ale na ekranie, żeby to ładnie się rozchodziło, no to na podstawie rozdzielczości aktualnie wybranej będzie to dostosowane. Oczywiście muzyka jest w grze, jest ustawiona na innych stronach jest jedna, na sektorze jest parę utworów dodanych i 8, mamy 8 utworów i jeśli nie odtwarza je w kółko, tylko randomowo i zawsze musi to być inna niż aktualna. No bo jeśli wylosujemy tą, która jest aktualna, no to wtedy mamy o jeden zwiększa nam i po prostu leci inną. I chyba to działa, albo przynajmniej powinno działać, ten if. Mam nadzieję, że działa. I to będzie w sumie tyle. Dużo tego nie ma, a trochę nagadałem się. Tak. Więc no, świat możemy naprawdę duży stworzyć. To akurat odpaliłem scenę z sektorem. Oczywiście powrót do innych gwiazd działa. Tu wygląda jak będą wszystkie te same typy. To będą planety skaliste. Tu mamy, to jest super Ziemia, tu mamy Jowisza, czyli gazowego giganta. Oceaniczna, tu mamy skalistą i znowu gazowy gigant. Tutaj coś oceaniczna, trochę często nawet się pojawiły tym razem oceaniczne. Dobra. Oczywiście jakie planety będą się pojawiać, na przykład w tym pierwszym sektorze i na przykład ostatnim, bo na ostatnim sektorze będzie przeciwnik. Żeby jedna przynajmniej Ziemia była, myślę, że to tak będzie trzeba ustawić procedury, bo na planecie właśnie typu Ziemia ma się zaczynać rozgrywka. Więc docelowo tak to będzie rozwiązane. Tak przynajmniej myślę, że to będzie musiało się pojawić. Oczywiście będzie przejście do innego sektoru. Zastanawiam się nad rozwiązaniami dwoma, czyli na gwieździe będzie przejście do innego sektora, albo będzie też w przestrzeni kosmicznej gdzieś. No, mamy takie ustawienie, no to też można pokazać, że to się można zmienić. Oczywiście tam logowało mi kliknięcia, bo to jeszcze tam nie włączyłem. Nowa gra. Weźmy tam powiedzmy 12 sektorów wzdłuż. No i mamy 3 nam akurat planet wylosowało. No mamy super Ziemię, mamy skalistą,
mamy zwykłą Ziemię, Ziemię i wulkaniczną. Na pewno na każdej planecie jakieś inne surowce będą do wydobywania. To trzeba będzie oczywiście zastanowić się jakie. Pewnie będzie jakaś pula budynków wspólnych, ale na przykład tu będzie musiał być inne budynki, no bo to jest w końcu gazowy gigant. Więc tu pewnie będzie trochę to się różniło. Ale na razie taki prosty zamysł. I tak jak mówiłem, dość dużo rzeczy to jest na podstawie asetów, sprite'ów ściągniętych. Znaczy większość jest na tym oparta, w szczególności jeśli chodzi o tutaj zdjęcia, muzykę, awatary. Więc oczywiście to nie w komentarzu, tylko w opisie pod filmem jak najbardziej oznaczę i zostawię. I co? Mam nadzieję, że taki devlog Wam się podobał. Mam nadzieję, że dobrze pokazałem, co tworzę. Oczywiście, no tutaj widać jest nierówno jeszcze, więc to też będzie poprawiane wszystko. I co? Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Pewnie się już powtarzam. I do następnego. No, bo w następnym odcinku będą już gry. Nie wiem, czy w tym tygodniu jeszcze coś wrzucę. Ale na pewno od przyszłego tygodnia wracamy już normalnie z odcinkami, z grami. Także oczywiście, jak mówiłem, jak macie jakieś propozycje gier, dawajcie znać, czy to w komentarzach pod filmami, czy na Discorda. Zapraszam oczywiście, to też można podrzucić. Można też zapytać się tych, co są, i nie tylko mnie, czy ktoś chce w coś pograć, zaproponować jakieś gry. Pewnie ktoś się znajdzie. No, jeśli chodzi o War Thundera, na pewno parę osób się znajdzie. A co do innych gier, no na razie nie ręczę za to, ale czym więcej nas będzie, to tym bardziej będzie ktoś chętny. I co? Do usłyszenia.